Przejście na uprawę bezorkową jest bardzo korzystne, szczególnie z punktu widzenia rolników, którzy borykają się z suszą. Uprawa bez pługa sprawdzi się na każdym typie gleby, jednak wielu plantatorów uważa, że wcale nie jest to takie proste rozwiązanie. Pojawiają się pytania, na które trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Jak rośliny zareagują na uproszczoną uprawę? Czy rezygnacja z pługa nie przyniesie więcej strat niż korzyści? Co ze szkodnikami i chwastami, które pojawiają się na polu? Niezdecydowani rolnicy poszukują odpowiedzi i miotają się między faktami a mitami, których w tym temacie nie mało. Ten materiał rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości. Odwieczny dylemat każdego rolnika. Jak wykorzystać potencjał pola i zapewnić roślinom najlepszy dostęp do składników odżywczych, powietrza i wody? Czy zawsze trzeba głęboko spulchniać glebę, by uzyskać najlepsze efekty? Otóż nie. Inne podejście do tematu, czyli uproszczenia w uprawie roli, jest obecnie najlepszym i najbardziej zalecanym rozwiązaniem. Chociaż uprawa bezorkowa jest świetnym sposobem na ograniczanie zabiegów polowych przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów pracy, paliwa i utrzymania maszyn, wciąż wielu rolników się jej boi. Dlaczego? Pierwszą rzeczą, jakiej najbardziej obawiają się plantatorzy, jest to, że na efekty trzeba długo czekać. Niestety, przechodząc na uprawę bezorkową, nie zobaczymy od razu zmian na polu. Na to trzeba czasu mierzonego w miesiącach, czasami nawet w latach. Zdaniem wielu rolników przejście na uprawę bezorkową wiąże się ze wzrostem zachwaszczenia pola, większą ilością szkodników oraz zwiększoną zachorowalnością roślin. Obawy farmerów są uzasadnione, ale prawda jest taka, że w przyszłości coraz więcej gospodarstw będzie rezygnować z tradycyjnej uprawy, ponieważ finalnie jest ona mniej opłacalna. Dlatego warto już dziś zainteresować się ofertą producentów nowoczesnych maszyn rolniczych. Doskonałym przykładem może być firma Rolmaco, która zaspokaja potrzeby rolników z całego świata. Cała gama wytrzymałych i oszczędnych w eksploatacji maszyn rolniczych to jest m.in. agregaty do uprawy bezorkowych, pługi dłutowe, brony talerzowe czy mulczujące pomogą w przejściu na uprawę bezorkową. Decydując się na uprawę bezorkową, warto wziąć pod uwagę także pług dłutowy od Rolmaco, który pozwala na skrócenie czasu pracy potrzebnego na uprawę. W porównaniu do tradycyjnego pługa, ta maszyna pozwoli osiągnąć rewelacyjne efekty. Stosując pług dłutowy od Rolmaco szybko odżywimy glebę, co przełoży się na wzrost roślin. Ziemia po pracy pługa dłutowego będzie spulchniona i wyrównana oraz gotowa do siewu. Trzybelkowy kultywator bezorkowy jest często stosowany na lekkich i piaskowych glebach, podczas gdy pługi dłutowe są bardziej odpowiednie do cięższych i gliniastych ziem. Kultywator pracuje na głębokości do 35 cm. Z powodzeniem zastępuje pług orny, podobnie jak pług dłutowy, którego zakres głębokości może sięgać do 65 cm, gdzie pracuje również jako głębosz. Odpowiedni wybór narzędzia może pomóc w zachowaniu struktury gleby i uniknięciu jej degradacji. Uprawa bezorkowa – fakty i mity. Wokół uprawy bezorkowej krąży wiele mitów. Jednym z nich jest stwierdzenie, że tylko dzięki orce jesteśmy w stanie przemieszać ziemię i uzyskać wysokie plony. Nie jest to prawdą. Orka niszczy glebę i nadmiernie ją napowietrza, co z kolei nie tylko prowadzi do spalania materii organicznej niezbędnej do prawidłowego wzrostu roślin, ale także znacznie wysusza ziemię. Dlatego nowoczesne gospodarstwa rolne dawno już przeszły na bezorkowy system uprawy roli. Mity dotyczą zachwaszczenia, szkodników i chorób roślin. Często słyszymy, że gleby uprawiane bezorkowo są mocno zachwaszczone i wymagają zastosowania glifosatu czy też innych pestycydów. Na glebach uprawianych bezorkowo ilość szkodników jest tak duża, że trudno sobie z nimi poradzić. Podobnie jest z chorobami roślin. Wszystko się zgadza, lecz warto spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy. Resztki pożniwne pozostające na polu poprawiają wilgotność gleby i przyczyniają się do redukcji patogenów. Uprawa bez pługa co prawda może przyczynić się do zwiększenia ilości szkodników, ale także zwiększa ilość ich naturalnych wrogów. Jeśli natomiast chodzi o choroby, to co prawda w uprawie bezpłużnej pojawiają się choroby podsuszkowe, lecz rzadziej obserwuje się pojawienie się grzybów na liściach i kłosach. Uprawa bezorkowa jest rozwijającą się praktyką rolniczą, która ma zarówno zalety, jak i wady. W odpowiedzi na potrzebę wspierania rolników w przekształcaniu swojej działalności na bardziej zrównoważoną, pojawiają się inicjatywy proekologiczne. Jedną z takich inicjatyw w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej są ekoschematy. Ekoschematy to dla wielu rolników szansa na dodatkowy dochód. Unijne fundusze wspierają gospodarstwa rolne przyjazne naturze. Działania realizowane przez farmerów na rzecz środowiska i klimatu mają być bodźcem do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań na swoich podwórkach.
Warto jest rozważyć wprowadzenie upraw uproszczonych bezpłużnych i pasowych, nie tylko dlatego, że zapobiegają one erozji, poprawiają jakość gleby, czy ograniczają ilość spalin trafiających do atmosfery. Dzięki wdrożeniu takich metod można zarobić dodatkowe pieniądze od hektara objętego takim systemem uprawy. Rolnicy, którzy zdecydują się na uproszczone systemy uprawy w ramach ekoschematu, będą musieli zastąpić tradycyjny pług innymi narzędziami, np. broną talerzową, kultywatorem czy pługiem dłutowym. Te i wiele innych narzędzi uprawowych znajdziesz w ofercie Rolmako. Podsumujmy zatem wszystko, co wcześniej powiedziałem. Chociaż wdrożenie alternatywnych metod uprawy jest czasochłonne i na początku wymaga dużych nakładów finansowych, to na dłuższą metę przynosi same korzyści. Tak naprawdę nie ma jednego rozwiązania, a ten, kto spodziewa się, że zmiana modelu uprawy roli będzie remedium na wszelkie bolączki rolnictwa, jest w błędzie. Zamiast szukać problemów, lepiej skupić się na szukaniu rozwiązań. Sprawdź agregaty do upraw bezorkowych od Rolmako i sam przekonaj się o tym, że uprawa bezorkowa wcale nie jest taka straszna, jak niekiedy ją malują. Jeżeli pragniesz już dzisiaj zdobyć cenne informacje na temat właściwego pielęgnowania gleby, oszczędności czasu oraz pieniędzy na zużyciu paliwa, serdecznie zapraszamy Cię na naszą stronę internetową rolmako.pl uproszczenia uprawowe. Tam szczegółowo omawiamy różnorodne systemy uprawy konserwującej, takie jak na przykład uprawa bezorkowa. Jednak to, co warte podkreślenia, to nie tylko teoretyczne opisy, ale również praktyczne wskazówki ilustrowane grafikami, które pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak funkcjonują najczęściej wykorzystywane kombinacje maszyn upraszczających proces uprawy. Znajdziesz nie tylko opisy poszczególnych systemów uprawy, ale także praktyczne porady dotyczące ich skutecznego stosowania w Twoim gospodarstwie. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie Ci wiedzy, ale również pomaganie w praktycznym jej wykorzystaniu w Twojej codziennej pracy rolniczej. Dzięki naszej publikacji będziesz mógł podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wyboru najlepszych rozwiązań dla Twojego gospodarstwa. Zapraszamy Cię serdecznie do zapoznania się z naszymi treściami i do odkrycia, jak możemy pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu w rolnictwie.